Dzisiaj deski z zajączkami. I prawdę mówiąc, jakby się mnie ktoś spytał, czy ja lubię deski, to powiem uczciwie, że nie wiem. Ale chyba po prostu za nimi zatęskniłam, bo dawno desek nie było. Jeżeli deski lubicie, to gra gitara, a jeżeli nie za bardzo, to może sam pomysł Wam się spodoba, bo można go wykorzystać na przykład na pudełku, chusteczniku albo gdzie tam się Wam spodoba. Albo obrazki z zajączkami wystarczy wymienić na zdjęcia. I wtedy taka deska z klimatycznym zdjęciem nabiera zupełnie innego znaczenia. No to lecimy. Deski jeden raz na biało zagruntowałam białą farbą akrylową i zabrałam się za dorabianie koloru. I tutaj chciałam Wam pokazać, jak bardzo mi nie wyszło. Naprawdę nie wiem, o czym wtedy myślałam. Żółty wywaliłam do kosza i zrobiłam jeszcze raz, ale już taki normalny beż. Znacie moje podejście do deku. Jeżeli robię komplet, to on nigdy nie jest taki sam. Więc jedna deska na jasno, a druga na ciemny brąz. Pamiętajcie, że jeżeli gdzieś się farbą wyjedzie, to nie szkodzi, bo zawsze to można zamalować. Dwa pędzelki gąbkowe, moje ulubione. Ten mniejszy ma średnicę 8 mm, a większy, który będę używała za chwilę, 14. Jeżeli macie ochotę, to możecie zrobić kropki zupełnie innej wielkości, ale po pierwsze lubię te pędzelki, a po drugie taka wielkość kropek właściwie idealnie mi pasowała. A to jest duży pędzelek gąbkowy, postarzę nim brzegi. W tej jasnej desce postarzam na ciemno, natomiast na ciemnej desce brzegi delikatnie rozjaśniłam. Korzystam z metody suchego pędzla, czyli na pędzelek nabieram trochę farby, z boku wypisuję, żeby praktycznie już nie malował i dopiero wtedy przecieram brzegi. No i oczywiście jeszcze troszkę pochlapię, bo to ma być przecież klimat vintage. Do efektu koronki korzystam z białej farby akrylowej od Stamperii, seria farb nazywa się Allegro oraz pędzelka o średnicy 14 mm. Zanim zacznę malować koronkę na desce, czyli powiedzmy na czysto, robię sobie próbę gdzieś z boku, u mnie na tym bordowym kawałku deski. Chodzi mi o to, żeby te kropki były takie, jak widzicie, półprzeźroczyste. Jaką koronkę czy falbankę namalujecie tą metodą, oczywiście zależy od Was. Ja tutaj tylko takie propozycje i przykłady Wam pokazuję. Malowanie tego typu koronek jest proste. Tak jak widzicie, praktycznie maluje się samo. Ale pod warunkiem, że macie farbę dobrej jakości i że ona jest dobrze napigmentowana. Bo farba dobrej jakości, tak jak wszystko inne dobrej jakości, jest droższa od przeciętnej farby. Ale dobra, droga, jakościowa farba nie służy do malowania pudełek na biało. Ona jest tylko do zadań specjalnych i wtedy starcza na naprawdę długo. Na moich deskach przykleiłam obrazki z zajączkami. Ale jeżeli przykleicie zamiast zajączków na przykład zdjęcie babci i dziadka, to może być całkiem fajny pomysł na prezent. A tak przy okazji, jeżeli już jesteśmy przy temacie, jeżeli faktycznie chcecie na deskę przykleić zdjęcie, to nie przyklejacie tutaj kawałka fotografii wywołanego na papierze fotograficznym. Taką klasyczną fotografię trzeba po prostu skserować na kolorowym ksero, na zwykłej kartce papieru, no i wtedy to już można normalnie przyklejać. Biała farba po wyschnięciu troszkę mi się rozjaśniła, więc ją odrobinę poprawię. Wysuszę i polakieruję. Bo teraz jeszcze przez chwilę pobawimy się koronką. I do tego można użyć białej konturówki, białego niezmywalnego mazaka albo normalnie białej farby, pędzelka i dłutek. Najłatwiej takie drobiazgi maluje się piórem kulkowym, a przy okazji osiągniemy najdelikatniejszy efekt. On mi się bardzo podoba, ale jest naprawdę delikatny i w kamerze praktycznie go nie widać. Chyba nie będę Was już tutaj więcej męczyła tym pokazywaniem cudów w kamerze. No zobaczcie, na fotografii widać to dużo lepiej. A malować piórem kulkowym możecie co chcecie i jak chcecie. Możecie na przykład tak jak ja dodać szef. Bardzo lubię ten efekt i robiony piórkiem kulkowym wygląda idealnie. Natomiast jeżeli taki subtelny efekt to nie Wasza bajka, lubicie coś z grubszej rury, to bardzo proszę, można użyć do tego konturówkę, która daje bardzo ładny i mocny kontrast. Zwróćcie teraz uwagę, że wszystko to, co rysuję, jest krzywe, nierówne i niedokładne.
Ale na samym końcu, jak to wszystko razem oglądamy, to na te drobiazgi raczej nie zwraca się uwagi i całość wygląda, myślę, że okej. Jeżeli oglądacie już jakiś czas moje filmy, to wiecie, że dokładność oraz precyzja to nie jest moje drugie imię. Jeżeli coś ma być idealnie, symetrycznie i równo, to zazwyczaj tak mi nie wychodzi. I co wtedy? Wtedy zagęszczam. Czyli robię jakieś dodatkowe zawijasy i ozdobniki, żeby te wszystkie nierówności po prostu zginęły w tłumie. Dobra wiadomość, zbliżamy się do końca. Moje ulubione zawieszki, czyli stemple odciśnięte w lince super lekkiej. Do tego sznurki, kokardki i wszystkie bariery, które powodują, że nasze prace są ładniejsze. Gotowe, czyli dwie moje świąteczne deski z zajączkami uważam za skończone. Mam nadzieję, że Wam się podobają i że będziecie chcieli zrobić coś podobnego, a potem pochwalić się na naszej cudownej grupie na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Jeżeli Was tam jeszcze nie ma, to zapraszam. A w najbliższą niedzielę, jak zwykle, zapraszam na kolejny film. Krótką listę produktów, których użyłam w tym filmie, zamieściłam pod wideo, czyli w opisie tego filmu. Do zobaczenia!